Mam na imię Audrey Thompson, mam 32 lata i dokładnie 3 godziny temu zostałam właścicielką stuletniego imperium produkcyjnego mojej rodziny. Siedzimy przy stole podczas święta dziękczynienia, a mój ojciec, Gerald, nie kryje pogardy, patrząc na mój luźny strój. Wciąż pracuje zdalnie, co w jego oczach było równoznaczne z porażką. Przewrócił oczami i zadrwił pod nosem. Skinęłam tylko głową, czując w kieszeni wibrację telefonu. Zerknęłam dyskretnie. Na ekranie widniało: przejęcie Strathmore Dynamics zakończone. Posiadasz 100% udziałów w firmie rodzinnej. Podniosłam wzrok i spojrzałam prosto w twarz ojca, wciąż tą samą, arogancko pewną siebie. Uśmiechnęłam się. On jeszcze nie wiedział, co go czeka. Zanim opowiem wam, jak z czarnej owcy rodziny stałam się właścicielką całego dziedzictwa Thompsonów, napiszcie w komentarzu, skąd oglądacie, i kliknijcie lajka oraz subę, jeśli kiedykolwiek ktoś was zlekceważył, mimo że właśnie on powinien najbardziej w was wierzyć. Dorastanie w rodzinie Thompsonów oznaczało luksus, prestiż i duszące oczekiwania. Nasz rodzinny dom, otoczony 5-akrową posiadłością w Connecticut, był pomnikiem dawnego bogactwa i jeszcze starszych zasad. Z zewnątrz wszystko wyglądało perfekcyjnie, bajka o idealnej rodzinie z grubym portfelem. Ale tak naprawdę to była zimna, bezduszna maszyna, zaprogramowana, by podtrzymywać legendę Strathmore Dynamics. Bo Strathmore to nie była po prostu firma. To była nasza tożsamość. Dziadek, Warren Thompson, założył ją od zera w 1947 roku. Z małego warsztatu zrobił potęgę przemysłową. Jego portret wisi w holu, surowe spojrzenie śledzi cię wszędzie. Symbol nieugiętych standardów Thompsonów. Gdy byłam dzieckiem, firmę przejął ojciec Gerald. Rozbudował ją jeszcze bardziej, rządząc twardą ręką i bezwzględnymi decyzjami. Tak samo dowodził firmą, jak i rodziną. Kwestionowanie jego decyzji to była zdrada. Przy kolacjach rozmawiało się tylko o kursach akcji i kolejnych fuzjach. Biznes to dominacja, Audrey. Thompsonowie nie konkurują, my podbijamy, mówił, waląc pięścią w stół z mahoniu. Mama Elaine odegrała swoją rolę z zegarmistrzowską precyzją. Idealna żona korporacyjna. Organizowała eleganckie eventy, utrzymywała kontakty z innymi, wyższymi sferami i nigdy, przenigdy nie ośmieliła się sprzeciwić ojcu. Jej rady życiowe. Jak dobrać sukienkę na kolację zarządu i który widelec użyć na lunchu z partnerami. Kobieta z rodu Thompsonów odzwierciedla wizerunek firmy, Audrey mawiała, gdy wybierałam wygodne ubrania zamiast korporacyjnej maskarady. Wygląd to wszystko. Mój brat Ethan, złote dziecko. Harvard Business School, kapitan drużyny wioślarskiej, wchłaniający filozofię ojca jak gąbka. W wieku 18 lat zasiadał już na posiedzeniach zarządu. W wieku 22 miał swoje biuro i sekretarkę. Plan sukcesji był jasny. Ethan wie, co to znaczy być Thompsonem. Ojciec chwalił go przed partnerami, podczas gdy ja siedziałam obok jak cień. Niewidzialna. Siostra Claire poszła po najmniejszej linii oporu. Skończyła finanse, poślubiła syna kolegi ojca z golfa i oddała się działalności charytatywnej oraz bankietom, wszystko pod publiczkę. Czemu nie możesz po prostu się dopasować? Szeptała mi na rodzinnych uroczystościach, naprawdę nie rozumiejąc, dlaczego się buntuje. A ja byłam tym elementem układanki, który nigdy nie pasował, niezależnie jak mocno próbowali mnie wcisnąć na miejsce. Od najmłodszych lat zadawałam pytania. Dlaczego nasze fabryki produkują tyle odpadów? Czemu nie idziemy w cyfrową innowację, skoro konkurencja już to robi? Dlaczego pracowników traktujemy jak wymienne trybiki, a nie jak ludzi? Każde pytanie kończyło się śmiechem albo lodowatym spojrzeniem. Tak nie działa biznes, Audrey, rzucał ojciec bez wyjaśnień. Już jako nastolatka wykazywałam zmysł przedsiębiorczy. W wieku 14 lat prowadziłam lokalny serwis komputerowy i przynosił zysk. Gdy przy kolacji pochwaliłam się zarobkami, ojciec parsknął. Uroczy projekcik, ale prawdziwy biznes to skala. Nie naprawa drukarki pani Wilson. I natychmiast zwrócił się do Ethana, by omówić nowy zakup nieruchomości.
Mama poklepała mnie po ręce. Nie każdy nadaje się do świata korporacji, kochanie. Bolało. Nie dlatego, że byli okrutni, oni naprawdę wierzyli, że mówią coś wspierającego, obniżając oczekiwania wobec mnie. W wieku 16 lat opracowałam system harmonogramów, który mógł usprawnić produkcję w jednej z naszych fabryk. Miesiące spędziłam nad projektem, przygotowałam symulację oszczędności, plan wdrożenia i szczegóły techniczne. Ojciec zgodził się, bym zaprezentowała to przy kolacji. Możemy zmniejszyć przestoje o 22% i zaoszczędzić około $430,000 w pierwszym roku, mówiłam z ekscytacją. Spojrzał na pierwszą stronę. Odłożył dokumenty. Teoretyczne modele od nastolatki? Urocze. Ale zostaniemy przy systemach od prawdziwych specjalistów. Kilka lat później Ethan przedstawił niemal identyczny system. Ojciec natychmiast go wdrożył i wychwalał genialne podejście syna. W ostatnim roku liceum wszystko już było jasne. W rodzinie Thompsonów twoja wartość równała się temu, ile dajesz firmie. W ich oczach nie byłam nikim szczególnym. Czarna owca, marzycielka, porażka. Już na długo przed wyjazdem na studia zaczęłam planować swoją ucieczkę z dusznego świata Strathmore Dynamics. Chciałam zbudować coś swojego. Coś, co będzie miało sens. Coś, co pokaże im, jak bardzo się mylili. Rekrutacja na studia była moim pierwszym prawdziwym polem bitwy o niezależność. W rodzinie Thompsonów wszystko było jasno ustalone: licencjat na Fartonie, potem MBA na Harvardzie. Tata miał już przygotowane kontakty wśród absolwentów, darowizny wpłacone, sznurki do pociągnięcia gotowe. Zarządzanie firmą masz we krwi, powtarzał. Nawet jeśli nie będziesz prowadzić Strathmore, musisz rozumieć, jak działa nasz świat. Zamiast tego złożyłam papiery na MIT, kierunek informatyka. Wieczór, w którym ogłosiłam tę decyzję przy kolacji, do dziś jest jednym z najbardziej napiętych wspomnień z mojego dorastania. Twarz ojca przybrała odcień purpury, którego nigdy wcześniej u niego nie widziałam. Informatyka. Wykrztusił. I co niby chcesz z tym robić? Naprawiać ludziom laptopy? Technologia to przyszłość produkcji, a próbowałam tłumaczyć. Automatyzacja, optymalizacja, zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój przerwał mi, niemal wypluwając słowo z pogardą. Kolejne modne hasło ludzi, którzy nigdy nie musieli dopiąć planu produkcyjnego ani zadowolić akcjonariuszy. Po drugiej stronie stołu Ethan tylko się uśmiechnął szyderczo. Daj jej spokój, tato. Nie była nigdy przeznaczona do prawdziwego biznesu. Mama, jak zawsze próbująca łagodzić napięcia, wtrąciła się spokojnie. Geralt, może Audrey kiedyś wniesie świeże spojrzenie do naszego działu IT. To było najbliżej, jak kiedykolwiek byłam otrzymania wsparcia. Choć nawet ta próba niosła za sobą założenie, że i tak w końcu dołączę do Strathmore. Wyjechałam na MIT, a w uszach wciąż dźwięczały mi ostatnie słowa ojca. Kiedy ta faza ci przejdzie, miejsce w firmie nadal będzie na ciebie czekać. Oczywiście nic ważnego, ale coś odpowiedniego. MIT było jak zaczerpnięcie świeżego powietrza po latach spędzonych w dusznym pokoju. Po raz pierwszy otaczałam się ludźmi, którzy bardziej cenili innowacje niż tradycje. Którzy widzieli w technologii narzędzie do pozytywnych zmian, a nie tylko źródło zysku. W tym środowisku rozkwitłam. Z każdym udanym projektem i każdym słowem uznania od profesorów moja pewność siebie rosła. Na orientacji dla pierwszorocznych poznałam Natalie Wright i szybko stała się najlepszą przyjaciółką, jakiej nigdy wcześniej nie miałam. W przeciwieństwie do mojej rodziny, naprawdę mnie słuchała, kiedy opowiadałam o swoich pomysłach. Jesteś genialna, Audrey, i mówiła z prawdziwym entuzjazmem. Sposób, w jaki łączysz problemy biznesowe z technologicznymi rozwiązaniami. Jakbyś mówiła biegle 2 językami. Na drugim roku studiów dostałam staż w Green Tech Innovations, startupie zajmującym się efektywnością w przemyśle. Moja szefowa, Margaret Foster, szybko stała się mentorką, o której zawsze marzyłam. W przeciwieństwie do ojca, nie widziała moich pytań jako braku lojalności, ale jako przejawu zdrowego, krytycznego myślenia. Nigdy nie przestawaj pytać, czemu czegoś nie można zrobić lepiej, powiedziała kiedyś.
W chwili, gdy zaakceptujesz, bo tak się robi, innowacja umiera. Każde lato wracałam do Green Techu, chłonąc wiedzę o zrównoważonym biznesie i nowoczesnych technologiach. Patrzyłam, jak przekształcają kulejące fabryki w sprawne, odpowiedzialne środowiskowo miejsca, jednocześnie zwiększając zyski. To było dokładnie to, co próbowałam udowodnić mojej rodzinie, że da się inaczej. Tymczasem święta w domu stawały się coraz bardziej nie. Każdy urlop zaczynał się od pytań, kiedy w końcu się ogarnę, a kończył cienko zakamuflowanym rozczarowaniem. W Boże Narodzenie podczas mojego 3. roku na studiach ojciec wzniósł toast. Za Ethana, który zamknął umowę z Petersonami, największy nasz kontrakt w historii. I za Claire, której gala charytatywna zebrała ponad $2 miliony, z wieloma klientami Strathmore wśród gości. Rodzina Thompsonów nie zawodzi. A ja siedziałam przy stole, całkowicie pominięta. Niewidzialna. Mimo że ukończyłam studia wcześniej niż planowano, z najwyższym wyróżnieniem, i już miałam oferty pracy z najlepszych firm technologicznych. Po dyplomie dostałam ofertę od Strathmore Dynamics, stanowisko w dziale IT, pod kierownikiem, który pracował tam od 30 lat i nadal używał telefonu z klapką. Pensja była obraźliwie niska, zwłaszcza w porównaniu z tym, co zaoferowali Ethanowi zaraz po studiach. To szansa, żeby się wykazać, powiedział ojciec, jakby robił mi przysługę. Nie możesz oczekiwać, że od razu zaczniesz od góry tylko dlatego, że jesteś Thompson. Odmówiłam. Przyjęłam ofertę od Innovate Tech i firmy, która rewolucjonizowała produkcję, łącząc sztuczną inteligencję z ekologicznymi praktykami. Moje pierwsze mieszkanie było malutkie, kawalerka w Bostonie, która spokojnie zmieściłaby się w holu naszej rodzinnej rezydencji. Mama odwiedziła mnie raz. Ojciec nigdy. Rozejrzała się z wyrazem zgrozy ledwie ukrytym na twarzy. Kochanie, nie musisz tak żyć. Wróć do Strathmore, załatwimy ci porządne mieszkanie. Buduję własną drogę, mamo, odpowiedziałam. Muszę to zrobić po swojemu. Uśmiechnęła się smutno. Wyglądała, jakby naprawdę wierzyła, że popełniam wielki błąd. Mam tylko nadzieję, że ta faza buntu nie potrwa za długo. Tracisz to, co ci się należy z urodzenia. Ale ona nie rozumiała, że właśnie to zaczęłam odkrywać moje prawdziwe dziedzictwo. Nie nazwisko Thompson ani firma Strathmore Dynamics. Tylko moje własne możliwości, wolne od rodzinnych oczekiwań. W Innovate Tech rozwinęłam skrzydła. Po 2 latach prowadziłam zespół tworzący oprogramowanie, które ograniczało odpady produkcyjne nawet o 40%. Moja pensja potroiła się. Zdobyłam kontakty w całej branży z ludźmi, którzy szanowali mnie za to, kim jestem i co potrafię, a nie za moje nazwisko. Z każdą moją kolejną życiową wygraną czułam, jak między mną a rodziną wyrasta mur. Spotkania świąteczne zamieniały się w ciche ćwiczenia z samokontroli, gdy siedziałam przy stole i słuchałam, jak mama, tata i Ethan debatowali o strategiach biznesowych, które coraz bardziej trąciły myszką. Rynek gnał do przodu jak szalony, a oni wciąż tkwili myślami w epoce faksów. Kiedy próbowałam wtrącić swoje 3 grosze, podzielić się doświadczeniami z mojej branży, dostawałam, że tak powiem, symbolicznego klepnięcia po głowie. To może działać w tych twoich małych firmach technologicznych, rzucał ojciec z lekceważeniem. Ale Strathmore to co innego. To prawdziwa produkcja. Prawdziwy biznes. W wieku 27 lat byłam już dyrektorką do spraw innowacji zrównoważonych w Innovate. Miałam na koncie kilka patentów i rosnącą renomę w branży. Miałam też wizję firmy, która połączyłaby tradycyjne rzemiosło przemysłowe z nowoczesną technologią, tworząc zrównoważone rozwiązania bez poświęcania rentowności. Ostateczny impuls przyszedł w Wielkanoc. Ojciec przez 20 minut wyśmiewał jednosezonowe firmki technologiczne, a Ethan przytakiwał z takim zapałem, że mało głową nie stuknął w talerz. Tego wieczoru zaczęłam pisać plan dla firmy, która miała się stać Ecotech Solutions. Przyszedł czas, żeby zbudować coś własnego. Założenie Ecotech wymagało kapitału. Odkładałam skrupulatnie, ale to było za mało. Na szczęście babcia Ruth zostawiła mi spadek. Niewielki, ale wystarczający na początek. Jako jedyna z rodziny wierzyła, że mogę pójść swoją drogą.
Po cichu dopingowała moją niezależność, sama za młodu była buntowniczką, zanim została wciągnięta w machinę rodziny Thompsonów poprzez małżeństwo. Przypominasz mi mnie, zanim nauczyłam się milczeć, szepnęła mi kiedyś. Nie popełniaj mojego błędu. Zainwestowałam jej $250,000 w firmę i przeniosłam się do jeszcze mniejszego mieszkania, żeby starczyło na dłużej. Mój stół w kuchni stał się biurem, łóżkiem i salą konferencyjną. Pracowałam po 18 godzin dziennie, tworząc pierwszą wersję platformy i jednocześnie budując sieć kontaktów. Gdy rodzina dowiedziała się o moim projekcie, kpiny zaczęły się na dobre. Audrey bawi się w bizneswoman, ogłosił Ethan na święto dziękczynienia. Urocze, prawda? A czym właściwie zajmuje się twoja firma? Zapytał ojciec z taką pogardą w głosie, jakby mówił o sklepie z biżuterią z makaronu. Opowiedziałam im o misji tworzeniu zintegrowanych rozwiązań software-hardware, które pomagają tradycyjnym zakładom przemysłowym przechodzić na zrównoważoną produkcję, zwiększać wydajność i ciąć koszty. Czyli sprzedajesz kolorowe arkusze kalkulacyjne dla fabryk? Skwitował brat z ironicznym uśmiechem. Nasz pierwszy produkt zwiększył produkcję w Wilson Manufacturing o 32% i jednocześnie zmniejszył ich ślad węglowy o 28%, odparłam. Ojciec tylko machnął ręką. Wilson to przecież ledwo działający grajdołek. Spróbuj coś takiego wdrożyć na skalę Strathmore. Fantazję. Mogę przygotować propozycję, zaczęłam. Strathmore nie potrzebuje ratunku, wszedł mi w słowo. Zwłaszcza nie od jakiejś cudownej techniki. Przetrwaliśmy 3 pokolenia, robiąc wszystko po swojemu. Te pierwsze lata były okrutne. Każdy sukces okupiony był dziesiątkami odmów. Każdy krok naprzód cofany przez rynek, przepisy albo zwykłe przeciwności. Maksowałam karty kredytowe, omijałam posiłki, a raz musiałam wybierać między zapłaceniem czynszu a wypłatą dla 2 pierwszych pracowników. Wybrałam ich. Spałam w biurze przez 3 tygodnie. Po pół roku dołączył do mnie Daniel Hayes, mój przyszły wspólnik i dyrektor operacyjny. Pracowaliśmy razem w Innovate Tech, wierzył w moją wizję na tyle, że zgodził się na 70% obniżki pensji i pracę głównie za udziały. Łączysz realne rozwiązania biznesowe z odpowiedzialnością ekologiczną. To rewolucja, powiedział. Tradycyjna produkcja pędzi prosto na ścianę, a ty budujesz most. Oni jeszcze nie wiedzą, że go potrzebują. Krok po kroku zebraliśmy zespół ludzi, którzy wierzyli. Jason Reed, genialny programista, który potrafił przekładać skomplikowane procesy produkcyjne na elegancki kod. Sofia Martinez, inżynierka chemiczna, która wiedziała, jak optymalizować systemy fizyczne. Kyle Bennett, strateg marketingowy, który mówił językiem starych wyjadaczy z przemysłu. Po 18 miesiącach przyszło pierwsze wielkie zwycięstwo. Uratowaliśmy Brighton Steel przed bankructwem, wdrażając nasz system zarządzania zasobami. Ich prezes został naszym największym orędownikiem. Otworzył nam drzwi, które wcześniej trzaskały nam przed nosem. A mimo to na każdym rodzinnym spotkaniu moje sukcesy były albo pomijane, albo sprowadzane do żartu. I jak tam twoja apka? Pytał ojciec z przekąsem. Kiedy mówiłam o nowych klientach, Ethan wyciągał najnowsze przejęcie Strathmore. Gdy opowiadałam o wynikach naszych wdrożeń, ojciec chwalił się kwartalnymi zyskami. A jak wspominałam o innowacjach, mama natychmiast zmieniała temat na nowy bal charytatywny organizowany przez CLA. Najboleśniejsze przyszło po tym, jak podpisaliśmy pierwszy kontrakt na $1 milion z Westfield Manufacturing, bezpośrednim konkurentem Strathmore. Zamiast uznania dostałam chłód. Zadajesz się z wrogiem. Rzucił ojciec lodowato. To tak się mścisz, że nie dałem ci stołka u nas. To nie ma nic wspólnego ze Strathmore, próbowałam tłumaczyć. Westfield chce wprowadzać innowacje, podczas gdy ty... Ja CEO. Przerwał. Ja prowadzę dochodowy biznes, który daje chleb tysiącom ludzi. Firma Strathmore istniała od pokoleń. Przetrwała próby czasu, burze na rynku i zmiany polityczne. Ale teraz przez moje małe eksperymenty, jak to nazwali, konkurencja zaczęła nas przeganiać.
Wiesz, jak to wygląda w oczach tej rodziny, rzucił ktoś przy kolacji, a ja tylko skinęłam głową, zacisnęłam zęby i opuściłam stół wcześniej, dusząc w sobie łzy frustracji. Wróciłam do mojego w końcu porządnego biura i rzuciłam się w wir pracy z nową determinacją. Jeśli nie potrafili dostrzec mojej wartości, to zbuduję coś tak wielkiego, że będą musieli ją uznać. Wiesz, w czym leży problem? Zapytał późnym wieczorem Daniel, gdy przeglądaliśmy plany ekspansji. Twoja rodzina nie potrafi wyjść poza swój sposób myślenia. Żeby naprawdę wstrząsnąć branżą, trzeba myśleć poza schematem. Dlatego to często osoby z zewnątrz wprowadzają prawdziwe rewolucje. Miał rację. To, co moja rodzina przez całe życie uważała za moją słabość, czyli że patrzę na wszystko z boku, okazało się moją największą siłą. Rozumiałam obie strony, i konserwatywne myślenie produkcyjne, i możliwości technologiczne, które mogły wszystko zmienić. Przez kolejne 2 lata moja firma EcoTech Solutions rosła jak na drożdżach. Weszliśmy nie tylko w oprogramowanie, ale też w rozwiązania sprzętowe. Opracowaliśmy własne procesy produkcji zrównoważonych materiałów, a nasza lista klientów zaczęła obejmować najbardziej nowatorskich producentów w kraju. Pozyskaliśmy potężne finansowanie od inwestorów, którzy wierzyli, że zysk i odpowiedzialność środowiskowa mogą iść w parze. Nasza wycena firmy sięgnęła najpierw $50 milionów, potem 150 przenieśliśmy się do prawdziwego biura. Nasz zespół urósł z 60 osób do ponad 100. Ale mimo to, nastawienie mojej rodziny ledwie drgnęło. Kiedy ukazał się artykuł o mnie w magazynie Business Innovators, ojciec rzucił tylko: fajna reklama. Zobaczymy, czy za 5 lat nadal będziesz istnieć. Ethan był bardziej bezpośredni. Każdy może dobrze wyglądać w czasie hossy, mając pieniądze inwestorów. Prawdziwa próba to przetrwanie bez podpórek. Tymczasem w branży zaczęły krążyć pogłoski, że Strathmore Dynamics, nasza rodzinna firma, zaczyna mieć kłopoty. Ich upór, by nie zmieniać niczego, zaczął ich doganiać. Rynek coraz bardziej cenił zrównoważony rozwój i integrację technologii. Pierwsze oficjalne oznaki problemów pojawiły się 3 lata po starcie EcoTech. Ich kwartalny raport finansowy wykazał 15% spadek przychodów rok do roku. Nie katastrofa, ale coś, co w firmie, która od dekad tylko rosła, musiało zaniepokoić. Ojciec zbył to przy kolejnej rodzinnej kolacji słowami: rynek czasem się waha. Ale widziałam napięcie na jego twarzy. I ten dodatkowy kieliszek szkockiej. Ethan był tego wieczoru wyjątkowo cicho i bez swoich zwyczajowych przechwałek o transakcjach. Mąż Claire, pracujący w finansach, ukradkiem sprawdzał telefon. Raporty analityków branżowych coraz częściej wskazywały na to, że niechęć Strathmore do zmian może w dłuższej perspektywie ich pogrążyć. Nowe przepisy środowiskowe podnosiły koszty zgodności, a konkurencja, niektórzy z nich korzystali z naszych rozwiązań z EcoTech, radziła sobie o wiele lepiej. Dla mnie wszystko było już jasne. Strathmore próbowało działać jak firma z XX wieku w realiach XX i wieku. Podjęłam decyzję, która nawet mnie samą zaskoczyła i postanowiłam im pomóc. Tato, powiedziałam, gdy złapaliśmy się sami w jego gabinecie po kolacji. Obserwuję pozycję Strathmore na rynku i myślę, że EcoTech mogłoby pomóc. Mamy systemy stworzone dla firm, takich jak wasza. Machnął ręką. Audrey, cieszę się, że twoja mała firma radzi sobie dobrze w swojej niszy, ale Strathmore nie potrzebuje ratunku. Przetrwaliśmy wahania rynku przez niemal 100 lat. To nie jest zwykłe wahanie, uparłam się. Cała branża się zmienia. Zrównoważony rozwój to nie tylko ekologia, to dziś ekonomiczne przetrwanie. Nasze systemy mogłyby obniżyć wasze koszty produkcji o co najmniej 30% i zapewnić zgodność z przepisami, zanim te naprawdę wejdą w życie. Ojciec zesztywniał. Teraz jesteś ekspertką od mojego biznesu. Tego, z którego sama odeszłaś. Tego, którego nigdy nie prowadziłaś ani przez jeden dzień. Nie mówię, że znam się na Strathmore, odparłam spokojnie. Ale znam się na technologii produkcyjnej i wdrażaniu zrównoważonych systemów. Pomogliśmy dziesiątkom firm. Może mniejszych, może innych niż wasza, ale jednak skutecznie. Wstał.
Dla niego rozmowa była skończona. Jak poprowadzisz własną firmę przez więcej niż 5 minut, to może posłucham twojej rady. Do tego czasu zajmij się swoimi sprawami i zostaw Strathmore ludziom, którzy naprawdę je rozumieją. Wyszłam z jego gabinetu pełna sprzecznych emocji i rozczarowania, zatroskania i dziwnego przeczucia. Naprawdę chciałam pomóc. Ale jego duma na to nie pozwalała. A i kołtek tymczasem wspinało się coraz wyżej. Pozyskaliśmy kolejną wielką rundę finansowania, tym razem od Greenfield Ventures, prestiżowego funduszu VC, który inwestuje tylko w zielone technologie. Nasza wycena przekroczyła $500 milionów. Weszliśmy na rynek międzynarodowy, otwierając biura w Niemczech i Singapurze. Nagrody i wyróżnienia sypały się jak z rękawa. I wtedy odezwał się do mnie Richard Palmer, członek zarządu Strathmore, który zawsze był dla mnie życzliwy. Usiadł naprzeciwko mnie, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział bez ogródek, bez owijania w bawełnę. Twój ojciec nigdy się do tego nie przyzna, Audrey, ale Strathmore to nie. Firma zaciągnęła ogromne długi, tylko po to, żeby zachować pozory wzrostu. 3 ich głównych klientów rozważa nieprzedłużenie kontraktów. Nowa fabryka w Michigan to studnia bez dna, przez przestarzałe procesy produkcyjne dosłownie krwawi pieniędzmi. Zamarłam. Dlaczego mi to mówisz? Zapytałam, choć przeczucie mówiło mi, że znam odpowiedź. Spojrzał mi prosto w oczy. Bo być może jesteś jedyną osobą, która wie, co trzeba zrobić i jednocześnie na tyle jej zależy na dziedzictwie rodziny Thompsonów, żeby to zrobić. Twój ojciec i brat są zbyt uparci, zbyt przywiązani do swoich dawnych schematów, by zobaczyć, że czas na zmiany. Proponowałem im pomoc. Wiem. Odpowiadali, że nie są zainteresowani, westchnęłam. Może już niedługo nie będą mieć wyboru, odparł ponuro. Coraz głośniej mówi się o tym, że szukają inwestorów z zewnątrz, a nawet rozważają sprzedaż, jeśli sytuacja nie poprawi się w ciągu 2 najbliższych kwartałów. To uderzyło mnie mocniej, niż się spodziewałam. Mimo wszystko, Strathmore to przecież nadal nasze dziedzictwo. Dzieło mojego dziadka. To od niego wzięła się renoma naszego nazwiska. Sama myśl, że firma może zbankrutować albo co gorsza zostać sprzedana jakiemuś bezdusznemu korporacyjnemu sępowi, który rozsprzeda jej aktywa i zwolni oddanych pracowników, bolała. Na kolejnym rodzinnym spotkaniu z okazji urodzin mamy wszystko było widać jeszcze wyraźniej. Ojciec wyglądał na starszego. Zmarszczki pogłębiły się na jego twarzy. Ethan, mój brat, pił zdecydowanie za dużo. Zamiast zwykłej pewności siebie, biła od niego drażliwość i jakaś nerwowość. Nawet Claire, zawsze pełna życia, była dziwnie przygaszona. Podczas kolacji spróbowałam jeszcze raz. Czytałam ostatnio o nowych przepisach, które mają duży wpływ na sektor produkcyjny, zaczęłam ostrożnie. No i się zaczyna, burknął Ethan pod nosem. Zignorowałam to. Wiele firm ma problemy z kosztami dostosowania się do tych regulacji, ale są rozwiązania, które nie tylko pozwalają spełniać normy, ale też modernizują procesy i zwiększają efektywność. Palce ojca zacisnęły się kurczowo na widelcu. Audrey, nie każdy wierzy w to, że trzeba poświęcać zysk w imię modnych idei ekologicznych. Ale właśnie o to chodzi, naciskałam. Rozwiązania, o których mówię, zwiększają zysk. To nie jest już wybór między jednym a drugim. Czy to znowu jakaś reklama usług twojej firmy? Zapytał lodowato. Używasz rodzinnej kolacji, żeby zdobywać klientów? Zabolało. To było niesprawiedliwe. Próbuję pomóc, tato. Strathmore to wciąż nasza rodzina. Nie chcę patrzeć, jak się pogrąża. Pogrąża? Przerwał mi Ethan, podnosząc głos. Kto niby powiedział, że się pogrążamy? Tydzień temu podpisaliśmy umowę z Davidsonem. Wiedziałam od ludzi z branży, że ta umowa była znacznie mniejsza niż oczekiwano i na warunkach mocno korzystnych dla klienta, co tylko potwierdzało słabą pozycję negocjacyjną Strathmore. Cieszę się, odpowiedziałam ostrożnie. Ale jeśli kiedyś będziecie chcieli porozmawiać o tym, jak technologie zrównoważonego rozwoju mogą pomóc waszym wynikom finansowym, jestem do dyspozycji.
Damy znać, jak tylko będziemy potrzebować rad, jak prowadzić firmę, która odnosi sukcesy jeszcze zanim się urodziłaś, uciął ojciec. I tym samym zakończył rozmowę. 2 tygodnie później zadzwonił Richard. Audrey, szukają kupca. Po cichu, ale na serio. Twój ojciec wolałby sprzedać firmę niż przyznać, że trzeba ją zmienić. Tamtej nocy siedziałam sama w swoim mieszkaniu. Przed sobą miałam raporty finansowe i analizy rynku dotyczące Strathmore Dynamics. Firma nadal miała wartość, relacje z klientami, zakłady produkcyjne, rozpoznawalną markę. Z odpowiednim zarządzaniem i nowoczesnymi technologiami mogłaby znów rozkwitnąć. W mojej głowie zaczęło się rodzić śmiałe, wręcz szalone, ale i idealne rozwiązanie. A co, jeśli to Ecotech Solutions przejmie Strathmore? Musiałam działać ostrożnie. Gdyby rodzina dowiedziała się, że to ja stoję za ofertą, odrzuciliby ją bez względu na jej wartość. Musiałam użyć pośredników. Może spółki holdingowej, która ukryje moją tożsamość aż do podpisania umowy. To byłoby ostateczne potwierdzenie tego, co próbowałam im udowodnić przez lata, że moja wizja przemysłu nie tylko ma sens, ale jest konieczna. Że mogę uratować Strathmore, ocalić pracowników i w końcu zmusić rodzinę, by przyznała, że miałam rację. Pojawiły się pytania etyczne. Czy robiłam to, by pomóc Strathmore, czy żeby udowodnić coś rodzinie? Czy chodziło mi o dziedzictwo, czy o osobistą zemstę? Czy potrafię oddzielić biznes od emocji? Po dniach rozmyślań i długich rozmowach z Danielem i zespołem kierowniczym, doszłam do wniosku, że moje motywacje, choć złożone, były słuszne. Strathmore był dobrym celem dla przejęcia, nawet czysto biznesowo. Moje osobiste powiązania nie unieważniały logiki tej decyzji. Decyzja zapadła. Zaczęłam układać plan najśmielszy w mojej dotychczasowej karierze. W 5. roku istnienia Ecotech Solutions z małego projektu przekształciło się w potęgę branżową. Zatrudnialiśmy ponad 300 osób na 3 kontynentach. Wśród naszych klientów byli giganci, o których wcześniej mogłam tylko marzyć. Nasze technologie pozwalały ograniczyć odpady przemysłowe o miliony ton rocznie, jednocześnie zwiększając zyski firm, z którymi współpracowaliśmy. Wyszliśmy poza oprogramowanie, opracowaliśmy własne systemy sprzętowe, które modernizowały linie produkcyjne, ułamek kosztów ich wymiany. Nasz dział doradztwa do spraw zrównoważonego rozwoju pomagał firmom poruszać się po coraz bardziej zawiłym świecie regulacji nie jako problemie, lecz przewadze konkurencyjnej. Sukces zawodowy pociągnął za sobą osobisty. Przeprowadziłam się z maleńkiego mieszkania do przytulnego apartamentu, nic przesadzonego, ale dalekiego od czasów, gdy spałam na podłodze w biurze. Zapraszano mnie na konferencje, pisano o mnie w prasie branżowej, a nawet sugerowano, żebym napisała książkę o zrównoważonym przemyśle. Tam, gdzie rodzina spodziewała się porażki, był dziś szacunek. A ja przez te wszystkie lata nie porzuciłam swoich wartości. Płaciliśmy godziwe pensje każdemu, od sprzątacza po zarząd. Praktykowaliśmy to, co głosiliśmy nie tylko w materiałach marketingowych. Odmawialiśmy współpracy firmom, które chciały tylko zazielenić wizerunek, ale bez faktycznych zmian. Antony Blake, prezes konkurencyjnej firmy, powiedział kiedyś podczas branżowego wydarzenia: najgroźniejsze w Thomson jest to, że ona naprawdę w to wszystko wierzy. Nie goni za trendami, ona je tworzy z przekonania. Wzięłam to za największy komplement. Tymczasem wieści o upadku Strathmore nadal do mnie docierały. Ich akcje spadły o 40% w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Jedną z fabryk już zamknęli. I tak zwolnili setki pracowników. Najwięksi klienci uciekali do konkurencji, która miała nowocześniejsze, ekologiczne rozwiązania. Richard Palmer trzymał mnie na bieżąco i opowiadał o coraz bardziej desperackich próbach ratowania firmy. Sprowadzili 3 różne firmy konsultingowe, ale twój ojciec odrzucał każdą propozycję, która wymagała prawdziwej zmiany. Ethan cisnął cięcia kosztów, które tylko przyspieszały upadek. Aż w końcu przyszła ta wiadomość, ta, której się spodziewałam i bałam jednocześnie. Strathmore Dynamics zostało oficjalnie wystawione na sprzedaż. Niepublicznie, rzecz jasna, a próbowali to ukryć, żeby nie zaniżyć wartości firmy jeszcze bardziej.
Zaangażowali firmę Hamilton Mergers Acquisitions, żeby cicho znaleźć kupca. Moment był wręcz symboliczny. I Kołtek właśnie domknął rundę finansowania, która dała nam solidny zastrzyk kapitału na strategiczny rozwój. Szukaliśmy wtedy aktywnie okazji do przejęć, chcąc poszerzyć nasze możliwości produkcyjne. Z czysto biznesowego punktu widzenia, mimo swoich problemów, Strathmore miało coś cennego: infrastrukturę, relacje z klientami i pozycję na rynku, która świetnie wpisywała się w naszą strategię rozwoju. Zwołałam więc awaryjne spotkanie z Danielem i resztą zarządu, żeby omówić możliwość przejęcia. To skróci rozwój naszego działu sprzętowego o całe lata, powiedział Daniel, przeglądając analizy, które przygotowaliśmy. Ich moce produkcyjne połączone z naszą technologią stworzą ofertę, której nikt nie przebije. Sofia Martinez, teraz nasza szefowa technologii, skinęła głową. Ich zakłady są przestarzałe, to prawda, ale solidne. Z naszymi systemami wydajność skoczy w górę w ciągu kilku miesięcy. Marka nadal ma swoją wartość, dorzucił Kyle Bennett, nasz dyrektor marketingu. Nazwisko Thompson wciąż coś znaczy w kręgach tradycyjnej produkcji, gdzie nas nadal traktują jak świeżaków. Wtedy głos zabrał Jason Reed, prosto z mostu. Porozmawiajmy wprost. Audrey to firma twojej rodziny. Potrafisz oddzielić biznes od historii rodzinnej? To było pytanie, które zadawałam sobie od tygodni. Myślę, że tak, i odpowiedziałam ostrożnie. Ale uważam też, że musimy podejść do tego inaczej niż przy zwykłym przejęciu. I przedstawiłam im mój plan. Mieliśmy stworzyć spółkę holdingową, która ukryje powiązania z Kołtek. Oferta miała zostać złożona przez Hamilton MIA, a cała komunikacja miała iść przez oficjalne kanały. Moje nazwisko nie miało się pojawić nigdzie aż do momentu finalizacji umowy. Ale przecież i tak się dowiedzą, prawda? Zapytał Daniel. Tak, i o to chodzi, wyjaśniłam. Ale wtedy decyzja będzie już podjęta i to na podstawie faktów finansowych, a nie rodzinnych emocji. Jesteś pewna, że to etyczne? Zapytała Sofia. Nie chodzi o samo przejęcie, to ma sens. Ale ukrywanie twojego udziału? Pytanie było uczciwe. I długo się z nim zmagałam. W normalnych warunkach nie, to by nie przeszło. Ale tu sytuacja była wyjątkowa. Moja rodzina odrzuciłaby każdą ofertę ode mnie bez względu na to, jakie przyniosłaby korzyści firmie, pracownikom i udziałowcom. Tymczasowe ukrycie mojego udziału gwarantowało, że oferta zostanie oceniona obiektywnie. Po wielu godzinach dyskusji osiągnęliśmy porozumienie. Kołtek miał przejąć Strathmore Dynamics przez spółkę holdingową. Moja rola miała wyjść na jaw dopiero po podpisaniu umowy. Kolejne tygodnie to był jeden wielki wir: analizy finansowe, due diligence, planowanie strategiczne. Stworzyliśmy Horizon Ventures jako nasz wehikuł przejęciowy. Obsadziliśmy go zaufanymi ludźmi, którzy rozumieli delikatność sytuacji. Zabezpieczyliśmy dodatkowe finansowanie, by nasza oferta była naprawdę konkurencyjna. Przygotowaliśmy też szczegółowy plan integracji systemów Strathmore z naszą technologią. Hamilton MIA donosiło, że zainteresowanych jest kilka innych firm, ale głównie fundusze inwestycyjne znane z tego, że kupują, rozkładają na części i sprzedają. Nasza oferta, choć nie najwyższa pod względem kwoty, zawierała zobowiązania do utrzymania produkcji i ochrony miejsc pracy. To przemawiało do kilku członków zarządu, którym zależało na dziedzictwie Strathmore. Negocjacje były delikatne i skomplikowane. Richard Palmer stał się moim nieoficjalnym źródłem informacji. Pomagał mi zrozumieć, co naprawdę niepokoi zarząd, nie zdradzając przy tym mojej tożsamości. Wierzył, tak jak ja, że to przejęcie to najlepsza szansa na odrodzenie firmy. 3 miesiące intensywnych rozmów. Były momenty, że wszystko wisiało na włosku: konkurencyjne oferty, żądania w ostatniej chwili, kłopoty z finansowaniem. Stres był ogromny, zwłaszcza że musiałam jednocześnie utrzymywać normalne relacje rodzinne. Zbliżało się święto Dziękczynienia, a razem z nim doroczne spotkanie rodziny Thompsonów. Moment idealny albo fatalny, zależy, jak spojrzeć. Według moich wyliczeń, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
Ostatnie dokumenty zostaną podpisane właśnie rano w dzień Święta Dziękczynienia, dosłownie kilka godzin przed tym, jak usiądę z rodziną przy stole. Dzień wcześniej czekał mnie najważniejszy telefon. Rada przyjęła naszą ostateczną ofertę, powiedział nasz dział prawny. Jutro rano podpisują papiery. W południe Ecotech Solutions będzie właścicielem Strathmore Dynamics. Tej nocy ledwo zmrużyłam oko. Czy podejmuję właściwą decyzję? Czy ratuję dziedzictwo mojej rodziny, czy mszczę się za przeszłość? Czy to zagoi stare rany, czy otworzy nowe? Mimo tych wątpliwości i przekonanie co do słuszności decyzji biznesowej pozostało niezachwiane. Ecotech i Strathmore razem mogliśmy stworzyć coś naprawdę przełomowego. Gdy świtało w dzień dziękczynienia, ubrałam się starannie, wiedząc, że to będzie dzień, który zapamiętam na zawsze. Telefon brzęczał bez ustanku, kolejne podpisy składane, środki przelewane. W końcu o godzinie 11:47 przyszedł ten jeden, wyczekiwany komunikat. Transakcja zakończona. Gratulacje, Strathmore Dynamics. Firma, która przez pokolenia definiowała moją rodzinę. Firma, która wyśmiewała moje pomysły i odrzucała każdą wizję. Teraz należała do mnie. Wsiadłam do samochodu i ruszyłam w stronę rodzinnej posiadłości. Czułam dziwny spokój, choć wiedziałam, że to dopiero początek. Od tego, co wydarzy się przy stole, zależeć miała nie tylko przyszłość firmy, ale i całej naszej rodziny. Przyjechałam punktualnie o 2:00. Podjazd do wielkiego kolonialnego domu budził we mnie wspomnienia z dzieciństwa, ale też napinał nerwy. Tę drogę pokonywałam już wiele razy, ale nigdy jako właścicielka Strathmore Dynamics. Mama otworzyła drzwi z typowym dla niej powietrznym całusem, taksując mnie wzrokiem. Zamiast biznesowego garnituru miałam na sobie prostą, ale elegancką granatową sukienkę. Audrey, kochanie, jak miło, że jesteś, powiedziała, zapraszając mnie do środka. Wszyscy są w salonie. Twój ojciec właśnie otworzył butelkę Macallana 25. Drogi whisky, znak świętowania. Dziwne, biorąc pod uwagę w jakiej sytuacji był Strathmore. Gdy weszłam do salonu, zrozumiałam. Ojciec stał przy kominku, bardziej rozluźniony niż przez ostatnie miesiące, a Ethan z satysfakcją uśmiechał się pod nosem. O, jest i ona, ogłosił ojciec, unosząc kieliszek. Nasza gwiazda technologii zaszczyciła nas swoją obecnością. Szczęśliwego dziękczynienia, odpowiedziałam, biorąc kieliszek wina od Claire. Widzicie się wyjątkowo zadowoleni. Dobre wieści, rzucił ojciec wymijająco. Ale nie będziemy cię zanudzać sprawami firmowymi. Ethan nie wytrzymał. Zabezpieczyliśmy przyszłość Strathmore, rzucił z dumą. Prywatne przejęcie, nowy kapitał, zarząd bez zmian. Ojciec i ja dalej prowadzimy operację, ale z większymi zasobami. Upiłam łyk wina, kryjąc zaskoczenie. Wyglądało na to, że nie wiedzieli, kto naprawdę kupił firmę. Hamilton MIA wykonało kawał dobrej roboty, do samego końca utrzymali w tajemnicy, że to Ecotech stoi za przejęciem. Brzmi obiecująco, opowiedziałam neutralnie. Kiedy ogłosicie to publicznie? Umowy podpisane dziś rano, odpowiedział ojciec. Oficjalne ogłoszenie po świętach. Kupujący chcieli pozostać anonimowi, coś tam o firmie holdingowej Horizon Ventures. Spojrzałam na Richarda Palmerę, jedynego w pokoju, który znał prawdę. Skinął mi niemal niezauważalnie głową. Gratuluję, powiedziałam. Cieszę się, że wszystko się udało. Cóż, niektórzy potrafią wyjść z kryzysu bez porzucania statku, rzucił złośliwie Ethan. Z opresji wybawił mnie dźwięk dzwonka wzywającego na obiad. Wszyscy ruszyliśmy do jadalni, zajmując tradycyjne miejsca przy ogromnym stole z mahoniu. Jak co roku, mama przygotowała wystawną ucztę, udając, że wszystko jest w najlepszym porządku. Rozmowa przy przystawkach była płytka, szkoła dzieci Claire, wspólni znajomi, pogoda, rozwody. Telefon wibrował mi w kieszeni raz za razem, wiedziałam, że to Daniel i nasz zespół prawny informują mnie o dalszych krokach po przejęciu. Gdy podano danie główne, ojciec uniósł kieliszek. Wznieśmy toast i ogłosił za Strathmore Dynamics, które wchodzi w nowy rozdział, wierne dziedzictwu rodu Thompsonów. Ironia niemal ścisnęła mi gardło.
Ale wzniosłam kieliszek jak wszyscy. A jak tam twój interesik, Audrey? Zapytał ojciec po chwili, tym razem tonem, który brzmiał, jakby naprawdę był ciekaw. Może uratowanie Strathmore zmiękczyło jego serce? I kołtek radzi sobie świetnie, odpowiedziałam. Niedawno znacząco się rozwinęliśmy. Nowi klienci? Zapytała mama z uprzejmością, za którą czaiła się obojętność. Można tak powiedzieć. Przejęliśmy kilka sporych aktywów. Ojciec skinął głową, nie wydając się szczególnie zainteresowany. Dobrze. Fajnie, że znalazłaś swoją niszę. Nadal pracujesz z domu. Dodał z lekkim uśmieszkiem, spoglądając na moją prostą sukienkę, w kontraście do idealnie skrojonego garnituru Ethana. Czułam, że to ten moment. Wyjęłam telefon. Czasem tak i odpowiedziałam. Dostałam dziś ważną wiadomość. Właściwie powinnam ją sprawdzić. Spojrzałam na ekran, udając, że to nowa wiadomość, a nie ta sprzed godzin, i podniosłam wzrok, patrząc ojcu prosto w oczy. Wygląda na to, że przejęcie Strathmore Dynamics właśnie zostało oficjalnie zakończone. Horizon Ventures posiada teraz 100% udziałów. Wiemy, wtrącił Ethan niecierpliwie. Przecież podpisywaliśmy dziś rano. Ale nie wiecie, kontynuowałam spokojnie, że Horizon Ventures to spółka holdingowa stworzona specjalnie przez Ecotech Solutions. Przejęcie było z naszej strony. Zapadła cisza. Ojciec zawiesił widelec w powietrzu. Twarz Ethana przeszła przez wszystkie możliwe fazy, od konsternacji po wściekłość. Mama automatycznie dotknęła swojego naszyjnika z pereł, jej nerwowy tik, odkąd pamiętam. Co ty pleciesz? Ojciec w końcu się odezwał. Mówię, że od 11:47 dzisiejszego poranka Strathmore Dynamics należy w całości do mojej firmy Ecotech Solutions. Wybuch, którego się spodziewałam, nie nadszedł od razu. Ojciec odłożył sztućce z niemal teatralną precyzją. To jakiś żart, powiedział Ethan. Chory żart. To nie żart, i odezwał się Richard Palmer po raz pierwszy. Wiedziałem o tym od początku. Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprzedaż. Horizon Ventures złożyło najlepszą ofertę nie tylko finansowo, ale też pod kątem zachowania struktury i zatrudnienia. Wiedziałeś? Ojciec spojrzał na Richarda głosem, który był aż nazbyt spokojny. Wiedziałem, że to Ecotech. I tak, popierałem przejęcie. Bo to najlepsze, co mogło się przydarzyć Strathmore. Firma potrzebuje właśnie tego, co daje technologia Audrey. Wtedy ojciec pękł. Niedorzeczne. Przejęcie przez własną córkę. Nie pozwolę na to. To nie było wrogie przejęcie, powiedziałam stanowczo. Wszystko odbyło się legalnie. Ty sam podpisałeś dokumenty dziś rano. Strathmore jest teraz spółką zależną Ecotech Solutions. Będziemy z tym walczyć. Wykrzyknął Ethan, czerwony jak burak. To oszustwo. Żadnego oszustwa, i odparł Richard. Wszystkie informacje były ujawnione zgodnie z prawem. Że nie sprawdziliście, kto kryje się za nazwą Horizon Ventures, to już wasze niedopatrzenie. Mama, która dotąd milczała, w końcu przemówiła. Audrey, dlaczego? Czemu zrobiłaś to rodzinie? Bo rodzina nigdy nie dałaby mi szansy, odpowiedziałam. Gdybym przyszła otwarcie z propozycją, od razu byście ją odrzucili. A Strathmore pod waszym zarządem chyli się ku upadkowi. Nie przez brak wiedzy, tylko przez to, że od lat odrzucacie zmiany. Ojciec zmrużył oczy. Myślisz, że ty zrobisz to lepiej? Ty, która nigdy nie pracowałaś w tradycyjnym przemyśle. Właśnie dlatego mogę to zrobić lepiej, powiedziałam. Bo nie jestem ograniczona tym, jak zawsze się to robiło. Łączę świat przemysłu z nowoczesną technologią. I wiem, że to działa, już uratowaliśmy wiele firm. A więc zemsta, syknął Ethan. Bo nie wielbiliśmy twoich pomysłów. Nie. To nie zemsta, choć przyznam, że to też satysfakcjonujące. To ratunek dla firmy. Gdyby nie to, za kilka miesięcy bylibyście bankrutami albo sprzedani funduszowi, który by was rozłożył na części.
Wtedy odezwała się Claire cicho, ale konkretnie. Co teraz stanie się z firmą, z nami? To było najważniejsze pytanie, jakie tego dnia padło. Strathmore działa dalej, ale z technologią e-Coatec. Zmodernizujemy zakłady, wprowadzimy zrównoważone rozwiązania, zbudujemy coś trwałego. Co do waszych ról, zależy od was. Nie chcę nikogo zwalniać. Proponuję partnerstwo. Ale prawdziwe. Ojciec wstał gwałtownie. Krzesło zgrzytnęło po podłodze. Nie dam się pouczać przez własną córkę we własnym domu. Może i przeprowadziłaś transakcję, ale nie będę dla ciebie pracował. Nie dla mnie, poprawiłam go. Ze mną. To różnica. Wpatrywał się we mnie długą chwilę, po czym wyszedł bez słowa. Ethan ruszył za nim, rzucając tylko przez zęby. Jeszcze tego pożałujesz. Mama zawahała się, ale poszła za nimi. Zostałam tylko z Claire, jej mężem i Richardem. Wiesz co, odezwała się Claire po dłuższej ciszy, może masz rację. Ojciec i Ethan nigdy się nie przyznają, ale było źle. Gorzej, niż myślisz. Wiem, odpowiedziałam łagodnie. Dlatego to zrobiłam. Richard uniósł kieliszek. Za nową erę Strathmore i e-Coatec. Niech ta współpraca przyniesie więcej, niż każda firma mogłaby osiągnąć sama. Uniosłam swój kieliszek. Czułam ciężar tego, co zrobiłam. Spalone mosty. Nowe możliwości. Czekało mnie wiele trudnych decyzji. Ale po raz pierwszy w życiu miałam pewność, że to była moja droga. I że właśnie się zaczęła. Może wreszcie uda się pogodzić nasze rodzinne dziedzictwo z nową rzeczywistością. Po święcie dziękczynienia wszystko się posypało. Ojciec nie odbierał ode mnie telefonów. Ethan próbował cofnąć przejęcie przez prawników. Mama rozdarta między nami była jak cień. A ja miałam na głowie integrację Strathmore z e-Coatec. Branża aż huczała od wieści, kurs akcji wystrzelił. Pracownicy bali się zwolnień, ale dałam im słowo. Zmieniamy sposób działania, nie ludzi. Powiedziałam wprost, Strathmore ma dumne dziedzictwo, ale to nie wystarczy. Musimy się rozwijać. Zakład w Michigan, dotąd nierentowny, po 3 miesiącach z naszymi systemami poprawił wydajność o 40%, zużycie energii spadło o 35%. W końcu ojciec zgodził się na spotkanie. Wyglądał na zmęczonego. Powiedział, nie mogę z tobą walczyć, ale nie oddam kontroli. Zaproponowałam mu rolę dyrektora do spraw dziedzictwa z realnym wpływem. Zaskoczyłam go, ale nie odmówił. Ethan długo walczył. Kiedy zrozumiał, że przejęcie jest nieodwracalne, wrócił z prezentacją. Proponował połączenie nowego i starego. Został szefem operacji produkcyjnych. Nawet Claire i mama znaleźły swoje miejsce w nowej strukturze. Nie było łatwo, opór, konflikty, sabotaż, ale wyniki mówiły same za siebie. Zysk wzrósł o 28%, środowisko zyskało, kultura pracy się zmieniła. Najbardziej poruszyła mnie przemiana relacji z ojcem. Z czasem nasze sztywne spotkania zamieniły się w rozmowy. Zaczął doceniać moje pomysły, a ja jego doświadczenie. Pewnego dnia wszedł do mojego biura i powiedział, ja bym tego tak nie zrobił, ale widzę, że działa. To był jego sposób na powiedzenie, jestem z ciebie dumny. Na konferencji słyszałam, jak mówił o mnie, ona patrzy inaczej, ale to nie znaczy gorzej. Buduje coś, czego ja nie umiałem. A ja patrzyłam na niego i widziałam nie rywala, tylko partnera. Ta historia nauczyła mnie, że sukces to nie pokonanie innych, tylko budowanie czegoś, co przetrwa razem, nie przeciwko sobie. A ty? Czy ktoś kiedyś cię zlekceważył, a później musiał przyznać, że miałeś rację? Zostaw komentarz, daj lajka, zasubskrybuj kanał i podziel się tą historią z kimś, kto jeszcze nie wierzy w swoją wizję. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej opowieści. I pamiętaj, ci, którzy w ciebie nie wierzą, najbardziej potrzebują twojego sukcesu.